Polska mówi Niemcom nie w sprawie ekstradycji Nord Stream 2. Chiny dokonują ekspansji magazynów energii w Europie Środkowej. Pożar i ujawnione dane służb pokazują, że Rosji zaczyna brakować mocy. Jest 8 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Pożar i ujawnione dane służb pokazują, że Rosji zaczyna brakować mocy. Tajemniczy pożar 2600 km od Ukrainy w koincydencji z ujawnieniem danych przez służby ukraińskie pokazuje, że Rosji grozi niedobór mocy. W nocy z 8 na 9 października pożar wybuchł w fabryce turbin gazowych Ural, znajdującej się w Jekaterynburgu w Rosji, 2600 km od granicy Ukrainy. Oficjalna przyczyna nie została podana, ale jest podejrzenie sabotażu ukraińskiego. To fabryka produkująca turbiny na potrzeby wojska oraz sektora cywilnego, np. do elektrociepłowni, które mają w Rosji liczne problemy systemowe. Zakład w Uralu ogłosił we wrześniu 2025 roku, że rozpocznie produkcję nowych turbin gazowych K230 i K330. Modernizacja tego zakładu miała sprawić, że produkcja turbin wzrośnie o 50% do 2030 roku. Miały tam powstawać m.in. turbiny o mocy 250 MW, mające służyć sieci elektroenergetycznej wokół Moskwy. Uralski turbinny zawód należy do holdingu Interrao Maszynostrojenie i według danych komersanta jego turbiny odpowiadają za 50% produkcji energii w Rosji oraz na Białorusi, 70% w Mongolii i 30% w Kazachstanie. To właśnie ten obiekt zapłonął w niewyjaśnionych okolicznościach w koincydencji z danymi ujawnionymi przez wywiad ukraiński, które zostały przedstawione 6 października, 2 dni przed zdarzeniem. Służba wywiadu zagranicznego Ukrainy informuje o niedoborze mocy w Rosji sięgającej 25 GW w październiku 2025 roku. Wśród głównych przyczyn deficytu jest niezrównoważenie wzrostu zużycia i rozwoju infrastruktury, wskazuje wywiad. Wiele bloków elektrociepłowni wytwarzających energię oraz ciepło w Rosji ma dużo ponad 30 lat przewidzianego okresu pracy. 70% z nich jest zużyte, a do tego dochodzi problem przeciążenia sieci przesyłowych. Według wywiadu ukraińskiego najbardziej zagrożone są regiony Kamczatki, Krasnojarska, Magadanu, Sachalinu, Czukotki i Kaukazu Północnego, ponieważ nie są częścią jednolitego systemu energetycznego Federacji Rosyjskiej. Kolejne problemy biorą się z faktu, że sankcje zachodnie ograniczają dostęp Rosjan do nowoczesnego sprzętu, oprogramowania i technologii. Nie ma szans na modernizację sieci elektroenergetycznych i wprowadzenie rozwiązań inżynieryjnych efektywnych energetycznie, ocenia wywiad. Autorzy analizy przekonują, że pomimo działań rządu rosyjskiego na rzecz wdrożenia środków zaradczych, jak rekompensaty i obniżki za dobrowolne ograniczenie zużycia energii w szczycie, czy odłączanie odbiorców, którzy nie mają gwarancji dostaw, narastający niedobór mocy pokazuje, cytuję, systemowy kryzys sektora energetycznego w Rosji. Tak długo jak lwia część budżetu rosyjskiego będzie kierowana na wydatki militarne, gospodarka i sfera społeczna nie tylko będą cierpieć, ale także systematycznie ulegać rozkładowi, ocenia wywiad ukraiński. Media rosyjskie potwierdzają ten problem. Komersant pisał o nieudanych próbach stworzenia krajowej wersji turbin gazowych, które nie mogą być już sprowadzane od firm zachodnich. Koszty modernizacji elektrociepłowni w Rosji mają rosnąć do poziomu porównywalnego z budową nowych jednostek, według Stowarzyszenia Konsumentów Energii cytowanego przez Komersant. Konieczność modernizacji do 11 GW mocy w latach 2029-31 sprawi, że ceny hurtowe energii mogą wzrosnąć do 4 razy przez koszty modernizacji rosnące szybciej niż inflacja. Co ciekawe, Iran rozpoczął dostawy turbin gazowych MGT-70, mających zastępować niemieckie jednostki Siemensa. Ta firma zachodnia oraz amerykańskie GE nie serwisują już obiektów w Rosji. Nie jest jasne, do jakiego stopnia Rosjanie są w stanie radzić sobie z niedoborem mocy sugerowanym przez wywiad Ukrainy, ale pożar fabryki turbin gazowych Ural pokazuje, że nowe ataki ukraińskie mogą go dalej pogłębiać. Oznacza to, że Rosjanie będą odczuwać konsekwencje inwazji na Ukrainie już nie tylko poprzez kryzys paliwowy, ale także narastający kryzys systemu energetycznego i niedobory mocy. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Nie dla ekstradycji.
Premier RP Donald Tusk nie chce wydać podejrzanego o sabotaż Nord Stream 2. W interesie Polski i w interesie poczucia przyzwoitości nie jest wydawanie tego człowieka w ręce obcego państwa, powiedział na Litwie. Procedura w sprawie ekstradycji trwa, a podejrzany Wołodymyr Żet przebywa w polskim areszcie. Robot do ochrony. Orlen inwestuje w specjalnego robota Drix H8. Informacja o nowym robocie Orlenu pojawiła się zaś niedługo po szeregu incydentów z udziałem platformy naftowej Petrobaltic, w pobliżu której przelatywały myśliwce rosyjskie i przemieszczały się po morzu kutry z Rosji. Polski sojusz jądrowy. Ministrowie energetyki z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji poparli rozwój energetyki jądrowej w regionie. Apelują o połączenie sił nad Morzem Bałtyckim ze względu na ograniczone zasoby. Wiceminister energii Karol Wojnarowski mówił w tym kontekście o współpracy przy SMR. Teraz wieści z Europy. Rezerwa węglowa. Rumunia zgłosiła Komisji Europejskiej plan przedłużenia pracy 3 bloków węglowych do 2029 roku oraz utrzymania 2 kolejnych w rezerwie technicznej po 2026 roku. Razem z nimi mają dłużej popracować kopalnie spółki Oltenia. Ekspansja w sercu Europy. Chińskie Huawei i EV Energy zawarły umowy na dostawę 1 gigawattogodziny magazynów energii, co pokazuje, że Europa Środkowo-Wschodnia staje się polem rywalizacji Chin z innymi producentami. W Polsce spółki Huawei Polska oraz Golden Peaks Capital nawiązały współpracę na rzecz budowy do 500 megawattogodzin magazynów energii. Więcej gazu. Ukraina chce zwiększyć import gazu ziemnego o 30% po rosyjskich nalotach na infrastrukturę gazową, poinformowała minister energetyki Ukrainy Switłana Hrynczuk. Dodała, że ataki poważnie zmniejszyły wydobycie gazu na Ukrainie, ale nie ujawniła szczegółów. Polska rozwija dostawy LNG z USA nad Dniepr. Jeszcze wieści ze świata. Rekord dronowy. Drony ukraińskie zaatakowały rosyjską rafinerię Antypiński, znajdującą się około 2000 km od granicy Ukrainy. Władze lokalne informują o braku zniszczeń. Byłby to jednak atak rekordowy pod względem odległości. Do tej pory dronopad Ukrainy sięgnął najdalej 1800 km od granicy ukraińskiej w regionie orenburskim. Pomoc Białorusi. Dostawy paliwa z Białorusi do Rosji wzrosły miesiąc do miesiąca 4 razy ze względu na to, że Kreml chce ograniczyć kryzys paliwowy wywołany atakami Ukrainy na jego infrastrukturę paliwową. Źródła Reutersa przekonują, że dostawy kolejowe benzyny z rafinerii białoruskich do Rosji wzrosły do 49 tysięcy ton metrycznych we wrześniu. Efekt Trumpa w danych. Międzynarodowa Agencja Energii obniża prognozę wzrostu mocy energetyki odnawialnej z 5500 do 4600 gigawatów w latach 2025-30 ze względu na, cytuję, trendy polityczne, regulacyjne i rynkowe. Jeden z czynników to zmiana podejścia USA do OZE. Chiny gromadzą zapasy. Po rekordowych zapasach w magazynach chińskich Reuters informuje, że tamtejsze koncerny naftowe, w tym Sinopec i Sinok, dodadzą co najmniej 169 milionów baryłek pojemności magazynowej w 11 lokalizacjach w latach 2025-2026. Trwają spekulacje o powodzie tych działań, w tym o przygotowaniach na wojnę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.